Cześć, z tej strony Artur. Witam Was w kolejnym vlogu poświęconym budowie mojej monstrualnej dioramy kolejowej. Jak widzicie, przestrzeń na moim poddaszu jest przygotowana do budowy. Ja już mam część modułów zbudowanych, w związku z tym teraz zacznę rozkładać stoły, na których zacznę montować dioramę kolejową. Zaznaczam, że ja ją buduję systemem modułowym. W związku z tym te moduły o wielkości 51 na 51 cm są na tyle duże, że zajmują sporo miejsca, ale jednocześnie na tyle małe, że łatwo się je przenosi, dzięki czemu będzie można w prosty sposób budować dioramę w mojej pracowni i przenosić tutaj gotowe moduły. Każdy moduł ma 64 na 64 study szerokość i długość, czyli tak jak mówiłem 51 na 51 cm. Na razie trudno jest mi oszacować wielkość dioramy. To wszystko zależy od tego, jak ona się rozłoży na stołach, ale śmiem twierdzić, że będzie naprawdę monstrualna. Dość gadania, zachęcam Was do obejrzenia pierwszego etapu polegającego na rozstawieniu stołów, no i rozłożeniu modułów. Zaznaczam, że część modułów zrobiłem już wcześniej, przygotowałem wcześniej. One jeszcze nie są dokończone, natomiast już w pewien sposób będzie można zarysować układ torowiska. Rozkładając stoły muszę sprawdzić też jednocześnie, czy zasięg rąk jest odpowiedni, czy tam się da przejść. Dlatego, że zależy mi na tym bardzo, żeby można było obejść całą dioramę dookoła. Natomiast plusem tego jest to, że w środku ta diorama na razie nie będzie zabudowana. W związku z tym do środka będzie można wejść i sięgnąć rękami. Dlatego tak naprawdę ja mogę dosunąć tą dioramę do samej ściany, ponieważ dostęp jakby będzie potrzebny tylko i wyłącznie od środka, chociaż przejście wzdłuż tej ściany będzie konieczne choćby po to, żeby sięgnąć po pudełka czy pojemniki, które tam są. No i tak oto stoły rozstawione. Jak widzicie, jest ich tutaj naprawdę bardzo wiele. Krótko mówiąc, cała diorama jest długa na 8 metrów, a szeroka na 3 metry. Więc naprawdę to jest monstrualna powierzchnia. Tych płyt konstrukcyjnych zmieści się tutaj naprawdę bardzo wiele. Zwróćcie uwagę też na to, że w środku jest przestrzeń, tak? Więc mogę tę dioramę dookoła obchodzić, ale mogę też wejść do środka i dzięki temu ze środka budować, sięgać po coś. Więc będzie to na pewno bardzo wygodne. Cała diorama póki co ma być w formie jaja, tak, żeby pociągi mogły jeździć. Natomiast ta diorama będzie na tyle długa, że one się będą mogły rozpędzić. Będzie na tyle daleko, że będzie można zrobić naprawdę długie składy. Docelowo oczywiście mam zamiar zapełnić również wnętrze jakimiś dworcami, jakimiś fabrykami. Na pewno ma pojawić się tutaj obrotnica, więc będzie to wyglądało moim zdaniem epicko i myślę, że będzie robiło na pewno dużo wrażenie. Trochę się zasypałem, bo całkiem sporo było przy tym roboty, natomiast mam całkiem dużo płyt konstrukcyjnych już gotowych, więc w kolejnym odcinku pokażę Wam mniej więcej jak rozstawię już płyty konstrukcyjne. Zaznaczam, to bardzo ważne, że cała diorama będzie budowana w modułach. W związku z tym każdy moduł będę mógł wypiąć, przenieść, przebudować, rozbudować, wymienić, podmienić, ale co najważniejsze, cała diorama będzie możliwa do transportu. W związku z tym w przyszłości tę dioramę będzie można przewieźć na przykład do twierdzy Modlin, gdzie jeszcze bardziej będzie ją można rozbudować o kolejne moduły.
Tyle na dziś. Bardzo gorąco zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do śledzenia uważnie mediów społecznościowych, w tym Facebooka Buduj Historię oraz grupy dyskusyjnej Buduj Historię na Facebooku. Zachęcam Was także do subskrypcji tego kanału. Pamiętajcie o lajku, komentarzu. No i jeżeli chcecie dołączyć do grupy patronów, zachęcam Was do odwiedzenia Patronite'a. To tyle na dziś. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!